Cześć wszystkim, jak zawsze dawaliście mi dużo różnych propozycji w komentarzach, o czym mogłabym zrobić kolejny odcinek i część z Was była zainteresowana, jak bym wyglądała, gdybym była facetem, dlatego postanowiłam narysować siebie jako kolesia w tym odcinku i oprócz tego jeszcze siebie w kilku innych formach. Jestem ciekawa, jak Wy sobie wyobrażacie mnie, czyli na przykład jakim bym była zwierzęciem, jaką księżniczką Disneya i jakim jedzeniem. Napiszcie mi w komentarzach już teraz. Możecie zrobić pauzę, wpisać w komentarzu i zobaczymy dalej, czy... A i zapomniałam wspomnieć, że każdy z dzisiejszych rysunków będzie malowany trochę inną techniką. Zgadliście. Zacznijmy więc od księżniczki Disneya. Na początku myślałam, że może byłabym Bellą z Pięknej Bestii, bo to moja ulubiona bajka Disneya, ale potem pomyślałam sobie, że bardziej chyba pasuje do mnie Roszpunka z Zaplątanych i fun fact, jak ten film wyszedł i byłam na nim w kinie z moimi przyjaciółmi, to wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że ta postać po prostu jest wzorowana na mnie, tym bardziej, że ja w tamtym czasie też byłam taka trochę nadpobudliwa, szalona, taka z energią. Teraz troszeczkę się już uspokoiłam, ale ogólnie wtedy byłam dosłownie taka jak Roszpunka i napisałam do Disneya list, w którym wymieniłam, oczywiście po angielsku, wymieniłam podobieństwa, załączyłam swoje zdjęcie i wysłałam do Disneya i co ciekawsze, dostałam odpowiedź. Może odpowiedź to tak dużo powiedziane, po prostu wysłali mi zdjęcie osób, które w Disneylandzie odgrywały rolę Roszpunki i Flina, więc było zdjęcie właśnie tych dwóch aktorów i podpis właśnie Roszpunka i Flynn. Takie najważniejsze podobieństwa, które dostrzegam między Roszpunką a sobą, oprócz blond włosów, które są dość długie, to, że jesteśmy kreatywne, lubimy malować, czytać, ogólnie sztuka, jakieś tam wyszywanie i że dostrzegamy w ludziach dobro. Może wiąże się z tym właśnie jakaś taka naiwność trochę, ale takie bardzo pozytywne spojrzenie na świat. I też na pewno chęć do przeżywania przygód. Może trochę w tym odwagi się kryje, z racji, że jesteśmy też podobne dość z wyglądu, to na rysunku troszeczkę wygląda, jakby to była po prostu Roszpunka, a nie ja. Ale zwróćcie uwagę na ułożenie grzywki i na to, że sukienka jest niebieska, a nie różowa, a ja poczuwam się, że niebieski to jest mój kolor. No dobra, to teraz przyznawać się, jakim jedzeniem według Was jestem. Bo ja na początku myślałam, że sushi, bo uwielbiam sushi i w sumie na tym się skończyło. Ciężko jest wymyślić podobieństwo na podstawie cech danego jedzenia, więc tutaj kierowałam się swoim smakowym upodobaniem i wygrała zupa pomidorowa. Ja zawsze się śmiałam, że moje żyły są zrobione z makaronu, bo tak uwielbiam makaron, więc nie dość, że moja przeukochana zupa pomidorowa, to jeszcze makaron i po prostu power combo! Nie obrażę się, jeżeli wymyślicie jakąś filozofię do zupy pomidorowej. Mnie w postaci zupy pomidorowej. No to teraz czas na zwierzę. Zgaduję, że większość z Was myślała, że przedstawię siebie jako jelenia. A tu nie. Zwierzęciem jest likaon. Założę się, że większość z Was nawet nie wie, co to jest, prawda? W likaonach zakochałam się od momentu, kiedy pierwszy raz je zobaczyłam, no bo te uszy, jak u myszki Miki, po prostu zobowiązują do zgonnej miłości. Ale przede wszystkim ich opis bardzo mi się spodobał, bo są to dzikie psy afrykańskie, które żyją w grupach, w packach. Nie, to angielskie słowo, pack. W sporach, w watachach, grupach. Jak się mówi poprawnie? Watachach, tak? Czyli stada, watachy, o. I spodobało mi się to, że likaony jako nieliczne z drapieżników, kiedy już upolują zwierzynę, to najpierw wykarmiają słabsze osobniki, a nie te silniejsze, co jest niesamowite, bo to oznacza, że one same w sobie czują, że są tak silne, że te
te najsilniejsze osobniki sobie poradzą, ale właśnie tym słabym trzeba pomagać. I oprócz tego, co jest imponujące, lwy na przykład jak polują, to skuteczność ich polowań, czyli że polowania kończą się sukcesem, to około chyba 30%. Natomiast likaony mają 80% skuteczności, ponieważ są tak wytrwałe, że kiedy gonią ofiarę, to ona prędzej padnie po prostu ze zmęczenia niż taki likaon z wyczerpania. On po prostu są tak mega wytrwałe i myślę sobie, kurczę, jak ja sobie upatrzę jakiś cel, to też jestem tak mega uparta, że dążę do tego celu i nie poddaję się. Więc mamy sobie takie likaony, które są bardzo opiekuńcze, wytrwałe, rodzinne. Stwierdziłam, że muszę być jednym z nich, muszę siebie narysować jako likaona. Teraz czas, żebym ukazała się Wam jako facet. Spróbujmy może upiąć włosy. Już połowa sukcesu. Taki mały kosmyk na wąsik. I co? Dobrze wyglądam? Uważam, że gdybym była facetem, to mój charakter nie różniłby się za bardzo od swojego obecnego, bo to jakiej ktoś jest płci nie decyduje o tym, jak ma się zachowywać. Więc facet może lubić romantyczne filmy, przytulanie i rozmowy, a kobieta może naprawiać zlew i chodzić w luźnych spodniach i zarabiać na rodzinę. Poszło teraz grubo, stereotypowo, ale do czego dążę? Że naprawdę uważam, że byłabym dokładnie taka sama, jak jestem teraz. Może nawet właśnie troszkę bardziej romantyczna, bo jako facet miałabym więcej powodów, czemu miałabym robić takie miłe gesty dla tej drugiej osoby, czyli myślę, że byłabym może trochę szarmancka no nie taka romantyczna. A ja autentycznie nie potrafię sobie wyobrazić różnic. Moja osobowość jest tak niezwiązana z moją płcią, że naprawdę autentycznie myślę, że byłabym dokładnie taka sama jako facet. Chyba po prostu bym się ubierała inaczej i tańczyła do muzyki w inny sposób. Czy to są jedyne różnice? Naprawdę? Jeśli chodzi o podobieństwo do tego rysunku, to ustalmy, że tak miało być, a nie, że jestem niezdolna do uchwycenia podobieństwa i dlatego właśnie nie rysuję portretów. No dobra, to teraz pokażę Wasze prace. Dostałam ich ponad 300. Czajcie to? 300. Wow! Dziękuję za wszystkie. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali siebie jako zwierzęta. Rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. No proszę, piszcie swoje ksywy, imiona albo cokolwiek. Błagam. No i widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa. Wyczuwacie to napięcie? To patrzanie? Are you patching to me? Boże! Co ja robię z moim życiem?